Mazury, cud natury. Cześć. Dzisiaj zrobimy chleb pszenny pieczony w foremce z chrupiącą skórką. Składniki: mąka pszenna typ 650, drożdże piekarnicze instant, cukier, sól, no i oczywiście woda i olej do posmarowania foremki. Na początek wsypuję mąkę. Mam taki stary garnek, który używam tylko do robienia chleba, do mieszania. Wsypuję mąkę. Kilogram, bo to ja robię z kilograma mąki w 2 foremkach. Dwie czubate łyżeczki cukru. Wszystkie dane będą podane w opisie z wagą. Dwie płaskie łyżeczki soli. I druga. 4 łyżeczki drożdży. I czwarta. I teraz to wszystko trzeba wymieszać dokładnie. Wlewam 800 ml wody. No i trzeba to teraz wszystko dobrze wymieszać. No ale to trzeba kamerę wyłączyć. Ciasto wymieszane. No tak ręcznie łyżką to jest trochę roboty. Jak ktoś ma maszynę, to może maszyną sobie wymieszać. Łatwiej i szybciej. Teraz foremki smaruję olejem. Trzeba ten olej ładnie po ściankach rozprowadzić. Wymiary foremek w opisie filmu będą. Foremki posmarowane. Teraz trzeba ciasto włożyć, ale to też trzeba 2 ręce do tego mieć, bo to jak widać nie chce wylecieć. Dobra, nakładam. Po nałożeniu trzeba to ładnie rozciągnąć, żeby ciasto było mniej więcej na jednakowej wysokości. Łyżeczkę maczę w wodzie. Tak samo z drugim. No i dobra.
I foremki z ciastem wkładam do piekarnika. Trzeba to przykryć ściereczką i włączam na jakieś 30-40 stopni temperaturę w piecu, żeby to wyrastało. Tylko jeszcze ściereczką trzeba przykryć i niech wyrasta. No, przykryte ściereczką. Zamykam. I teraz musi ciasto wyrosnąć do wysokości foremki. Godzina 45 minut minęło. Zdejmuję ściereczkę, bo już wyrosło ładnie. Jeszcze trochę musi wyrosnąć i będzie można piekarnik włączyć. Po 2 godzinach i 15 minutach od wstawienia do piekarnika ciasto już wyrosło na tyle, że wychodzi z foremek i można temperaturę ustawić na 180 stopni. I teraz trzeba poczekać, aż piec się rozgrzeje do tej temperatury. Jak piekarnik się nagrzeje do 180 stopni, u mnie to trwa 15 minut, to od tego momentu mierzymy 35 minut grzałki włączone góra-dół. No nie powinno się otwierać piekarnika, ale otworzę i pokażę wam, jak chleb w tym momencie wygląda. No właśnie tak. I teraz 35 minut musi się piec na grzałkach góra-dół. Po 35 minutach wkładam blachę nad ciasto, żeby się nie przypaliło z góry, i przełączam na termoobieg. I teraz 40 minut ma się piec na termoobiegu. 40 minut minęło pieczenia z termoobiegiem i wyłączyć trzeba. Temperatura wyłączona, termoobieg wyłączony i niech jeszcze 15 minut chlebek pobędzie w piekarniku ciepłym. 15 minut minęło i wyjmuję chlebek z piekarnika. 2 ręce do tego wziąć. Ten wyszedł bez problemu. No dobra, ten drugi muszę 2 ręce mieć. No, musiała być foremka słabo olejem posmarowana i się przyczepił. I kładę 2 chlebki na stojaku takim z mikrofali, żeby wystygły. Do jutra rano akurat wystygną, jest 19:30, to na rano na śniadanie chlebek będzie gotowy. Następnego dnia chlebki stygły, to weźmiemy, przekroimy. Aha, tylko żeby przekroić, to 2 ręce są potrzebne. I przekroimy chlebek. Jak widać, problemy są.
Tak wygląda w przekroju chlebek. Chlebek jest tak smaczny, że można go jeść z samym masłem. Tu mam akurat masło smakowe. Dostałem ostatnio od sąsiadki. I można jeść. Bardzo dobry. Bardzo dobry chlebek z samym masłem. Także masło smakowe. Ktoś powie, że się kruszy przy krojeniu. No ale właśnie dlatego się kruszy, że ma chrupiącą skórkę. Dlatego się kruszy. Jeśli dotrwaliście do teraz, to nie zapomnijcie o subskrypcji, zaznacz dzwonek. Ten dzwoneczek sprawia, że dostaniecie powiadomienie o nowym filmie. I łapka w górę. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Smacznego. Nara.